Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to już kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Tym razem kolejna porcja w postaci odcinka w duecie z. A moim dzisiejszym rozmówcą jest... Cześć wszystkim. Jestem Andrzej Warusza. Jestem z branży IT, z branży IT outsourcingu. Teraz pracuję już od 3 lat w Grid Dynamics, firmie, która prowadzi takie usługi outsourcingowe. A tak już w tej branży od 7 lat i ostatnie 5 lat mieszkam w Polsce. Z mojego akcentu rozumiecie, że nie jestem Polakiem. Ja pochodzę z Ukrainy, z Kijowa. I miałem doświadczenie między tymi krajami, więc myślę, że to przyda się do dzisiejszej rozmowy. Jak najbardziej tak. Ja tutaj dodam jeszcze, że z Andrijem poznaliśmy się przez LinkedIna w zasadzie i tutaj mamy jeden wspólny projekt, który realizujemy, bo Andrzej jest właśnie tą osobą, która co tydzień w sobotę dostarcza naszym kolegom z Ukrainy ukraińską wersję językową dla podsumowania tygodnia w podcaście BSS bez tajemnic. Tak, zgadza się. Myślę, że ten podcast jest bardzo dobre źródło wiedzy o tym, co się dzieje w branży usług i właśnie z IT, co się dzieje w Polsce, a ludzie na Ukrainie są zainteresowani tym obszarem. Więc tak, zaproponowałem Wiktorowi i on zgodził się, żeby robić to przynajmniej podsumowanie tygodnia w języku ukraińskim jako napisy. To można zobaczyć na YouTubie. Tak, i bardzo Ci za to dziękuję, bo rzeczywiście to pokazuje, że ten podcast może mieć trochę bardziej międzynarodowe wejście w rynek, a w końcu sektor BSS-u, sektor IT nie zna granic, on jest obecny wszędzie. I dzisiejszy odcinek sobie właśnie poprowadzimy w taki sposób, żeby troszeczkę pomiksować tematykę tego świata nowoczesnych usług dla biznesu polskiego i ukraińskiego. Bo ja mam takie wrażenie, zresztą to nie jest wrażenie, to jest bardziej stwierdzenie faktu, że generalnie firmy ukraińskie od dłuższego czasu dosyć dobrze czują się w Polsce i otwierają tutaj swoje oddziały w różnych miastach. Zaczynały od tych większych, potem zaczęły się rozrastać i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, Andrzej, tak twoim zdaniem, dlaczego ukraińskie firmy IT wybierają Polskę? Tak naprawdę, jeśli popatrzeć, to akurat dzisiaj otworzyłem rating największych firm IT na Ukrainie. To pierwsza dziesiątka, chyba 7 z nich mają jakieś biura w Polsce. I tak jeśli iść dalej, to chyba ten trend zostaje i w mniejszych firmach. Dlaczego? No, powiedzmy tak, jest chyba taki korzeniowy powód. Ten korzeń polega w tym, że kraje są podobne. Oczywiście nie jednakowe, ale podobne, jeśli porównywać Ukrainę i coś tam Niemcy, to będzie ta odległość i kulturalna, i nawet geograficzna większa. A dalej, jeśli iść trochę głębiej, to myślę, że kilka jest takich scenariuszów. I no tak myślałem sobie, że można zgrupować. Pierwsza to firmy ukraińskie, którzy otworzyli coś w Polsce. No oczywiście to było, największa fala była w 2014-2015 roku, związana z wydarzeniami na wschodzie Ukrainy. I te firmy otworzyli jakieś tam przedstawnictwo albo biuro w Polsce, żeby po prostu nie wyglądać dla klientów jako takie całkowicie ukraińskie firmy. I w tej pierwszej grupie tak chyba i zostało. To raczej etykietka na web-stronie, że mają coś w Polsce. Ale tak nie udało się jeszcze albo już naprawdę jakieś centrum takie prawdziwe rozwijać to. Druga grupa to firmy, które naprawdę nie są ukraińskie, a raczej globalne, duże, ale rozwijali swoją obecność w Polsce z dużym wsparciem z Ukrainy. No i nie tylko z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi, ale tak najwięcej naprawdę ludzi było z Ukrainy. Te ludzie i przeprowadzili się tu, i również przyjeżdżali, żeby pomagać, no i również w innym rodzaju ciesnili się. I to druga grupa, no takie wiadome brandy i duże jak EPAM, Luxoft, Global Logic. I znów to nawet nie jest kapitał ukraiński, a teraz to już takie globalne firmy, niektórzy na giełdzie, ale u ludzi to kojarzy się z jakimś takim
wpływem albo z zarządzaniem ze wschodu, mianowicie z Ukrainy. A są naprawdę ukraińskie firmy, i duże, i średnie, którym udało się otworzyć i zrobić tu centrum delivery. I dla nich to była kwestia tak rozumienia, że to jest business continuity. Muszą tu coś zrobić, albo gdzie indziej, ale tu by wyglądało dla nich lepiej, żeby nie mieć ryzyko mieć wszystkie w jednym koszyku, tak? A ten koszyk w 2014-2015 roku nie był bardzo taki stały i dobrze wyglądający. I tu najlepszy może przykład to jest SoftServe, to jedna z największych firm ukraińskich na liście top 3 chyba teraz. I oni zrobili taki prawdziwy centrum operacyjny, delivery centrum, jak my to nazywamy, we Wrocławiu. Jest dość udany i duży. A jeśli jakieś są takie przypadki ciekawe i nie podobne do innych, powiedzmy ten core value, który jest teraz częścią Avenga, i chociaż ten holding ma IT kontrakt i jeszcze drugą firmę, zapomniałem, w Polsce, to tu nie można mówić, że to jest centrum operacyjne tej firmy ukraińskiej, a chyba wspólnie teraz wchodzą w któryś taki większy holding. I to chyba taka raczej kwestia inwestycji od fundusza robienia tej firmy. Więc powody są różne, ale myślę, że to nie jest przypadek, że 7 z 10 firm największych na Ukrainie również działają w Polsce. To jest dowód, że to jest, no, to ma jakiś sens, tak? Że te kraje są podobne dla zarządców tych firm, co chcą mieć operacje po obie strony tej granicy. A jak wygląda taki typowy scenariusz tak jakby rozwoju? Bo mnie się wydaje, że to jest tak, na początku ten rok 2014-2015, tak jak powiedziałeś, to rzeczywiście był początek takiej, nazwijmy to większej albo bardziej swobodnej obecności firm ukraińskich tutaj w Polsce. Później zaczęło to przybierać troszeczkę na sile i też mam takie wrażenie, że ta obecność ona nie jest tak jakby przyczepiona tylko do jednej lokalizacji. Widzę, że te firmy zaczęły uczyć się trochę polski, zaczęły wybierać także swoje nowe regiony, które powodują jakby no jeszcze szybszy, jeszcze dynamiczniejszy, jeszcze bardziej bezpieczny rozwój takiej działalności. Czy ja się mylę w tym, czy mam dobre wrażenie? No to nie mogę powiedzieć, że jest jedna jakaś zasada. Niektóre firmy otwierają tam, gdzie rynek jest dość większy, no to najcięższy Kraków albo Warszawa, z takim podejściem, że potrzebują, no na przykład, nie wiem, tam kilkadziesiąt ludzi i myślę, że w takim dużym miejscu to mogą znaleźć tych ludzi bez dużego wysiłku, jakby bez problemu. Inni, którzy już są świadomi tego, że te duże miasta jest bardzo gorące, bardzo drogie, duża konkurencja, to szukają jakieś mniejsze i łatwiejsze miejsca, a ponieważ Polska jest dobrze rozwinięta w różnych, nie tylko w dużych miastach, to nie tak jak na Ukrainie, że nie wiem, jest 5 miast, gdzie infrastruktura jest dobra, a wszędzie indziej to nie znajdziesz miejsca dla takich dobrych biur. To w Polsce jest dobra infrastruktura, no powiedzmy Rzeszów, tak, jest blisko Ukrainy. I mają już i biurowce dobre, i oczywiście, że i drogi, i internet, i wszystko jest. I nie wiem, uniwersytet, nawet kilka, tak, w Rzeszowie, więc studenci są. I to nie trzeba iść za tym talentem tylko do Krakowa teraz w Polsce. Można znaleźć i w mniejszych miejscach. I to robią niektóre firmy, tak. Ale nie ma jedynego takiego podejścia. Tak, no i są też przykłady, że to wcale niekoniecznie trzeba być w dużym i w małym mieście, no chociażby wasza firma, tak? Wy jesteście i Kraków, i Wrocław, także wybraliście sobie 2 z 3 największych polskich miast, jeśli chodzi w ogóle o populację, o rozwój samego sektora IT, czy też sektora nowoczesnych usług dla biznesu, także tutaj rzeczywiście wcale niekoniecznie trzeba od razu iść jakby w mniejsze miasta, tylko wyciągasz ten potencjał też dużych, doświadczonych
aglomeracji. Zresztą macie bardzo ładne biuro we Wrocławiu, bo sam miałem okazję je zobaczyć. Słuchaj, bo ruszyłeś tutaj taki wątek ludzki, już takiej dostępności pracowników. To ja bym pociągnął ten wątek. Jeśli chodzi o rekrutację pracowników do branży IT, do ukraińskich firm, które są w Polsce. Powiedz mi, czy wasza strategia, albo w ogóle nie tyle wasza, tylko strategia tego typu firm, to jest taka, że raczej poszukujemy ludzi na danym rynku, czy to jest też połączone na przykład z pozyskiwaniem doświadczonych pracowników z Ukrainy, którzy mogą tutaj spełnić się w roli doświadczonych pracowników w takich organizacjach? Mhm. Tak. No tu ja myślę, jak zawsze, rezultat jest powodem tego, co się dzieje w tej lokalizacji albo lokalizacjach. Próbowali oczywiście, myśląc, że to będzie łatwiej, rekrutować wyłącznie lokalnych ludzi, kiedyś firmy, którzy przyszli tu. Ale szybko było już jasne, że to jest nie łatwo, bo brand, kiedy tylko tu otwierasz biuro, niewiadomy, konkurencja, jak mówiłem, duża i brandy globalne i polskie. I albo musisz wydawać więcej, bardzo więcej pieniędzy, żeby zrekrutować ludzi, albo no, również firmy używają relokacji jako metod wzrostu. I dlatego w tych firmach, które mają korzenie wschodnie, ukraińskie albo ukraińskie, rosyjskie, białoruskie, to można zobaczyć, że liczba ludzi relokowanych, którzy przeprowadzili się do Polski, jest większa. To może być nawet więcej połowy, ale dalej, kiedy to doszło do takiej przewagi albo liczby w tych firmach, również stało widoczne, że to jest już nie bardzo komfortowe wtedy dla ludzi lokalnych, jeśli jest taka przewaga i dominacja, nie wiem, języka ukraińskiego albo rosyjskiego w biurze. Więc dalej trend był już taki, żeby to miksować i balansować. No i mówię tak trochę bezosobowe, bo to pierwsze firmy, które to na sobie czuli, to były te duże, a mniejsze już mając te doświadczenia i jakoś tam wymieniając tym doświadczeniem, to próbują nie robić te błędy. No i tak my w Grid Dynamics próbujemy trzymać jakiś taki miks zdrowy, bo rozumiemy, że nie możemy tu mieć tylko i wyłącznie lokalnych ludzi, Polaków, bo trudno, bo jest ta konkurencja, ale również nie chcemy być takim działem ukraińskim albo rosyjskim w Polsce, tak? I trzymamy taką kulturę bardziej międzynarodową i również w managemencie, w zarządzie i między inżynierów. I mamy tu i Włoch, i Brazylijczyków, Argentyńczyków, i różne tak naprawdę narodowości w tych biurach. No właśnie, no tak, bo to wcale nie ogranicza się tylko do tych dwóch krajów jako źródła pracowników. De facto ten cały sektor IT, bo w zasadzie o nim tutaj głównie dzisiaj rozmawiamy, to jest tak międzynarodowa społeczność, że tutaj i europejskie kraje szeroko pojęte dostarczają, już użyję takiego słowa, pracowników siły roboczej, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy, ale wcale niekoniecznie. To również Ameryka Południowa, Azja, prawda? To są takie kraje, z których w Europie jest już trochę ludzi, którzy nie przyjeżdżają tutaj tylko ze względów turystycznych, ale też i w poszukiwaniu dla siebie nowego zawodowego wyzwania. No a tutaj sektor IT rzeczywiście takie rzeczy robi. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie w odniesieniu do samego takiego pozyskiwania pracowników z Ukrainy do branży IT. Czy firmy IT z korzeniami ukraińskimi raczej wolą albo raczej samodzielnie pozyskują takich pracowników z Ukrainy, czy korzystają ze współpracy z agencjami HR-owymi, agencjami pracy bądź jakimiś innymi podmiotami, które pośredniczą w znajdywaniu odpowiednich zasobów ludzkich? Tak, no powiem tak, że dla takich firm outsourcingowych to rekrutacja jest bardzo ważną funkcją i dlatego rzadko to robione przez jakieś agencje. Może jako tam dodatkowe wsparcie. Tak naprawdę te firmy i łącznie Grid Dynamics mają bardzo mocne działy rekrutacji we wszystkich lokalizacjach, gdzie istniejemy. I ponieważ już mamy i takie firmy mają duże działy na Ukrainie i w innych krajach, to raczej szukają do rekrutacji ludzi samodzielnie.
Jedne, że trzeba też powiedzieć, że jeśli tam w tych 14-15 roku to było mniej więcej dużo chętnych przeprowadzić się z Ukrainy, to teraz już to mniej tych bажających, bo nie wiem, czy tak jest to no, zrozumiało średnio. Większość ludzi, kiedy słyszy o Ukraińcach pracujących w Polsce, to tak myślą o tym milionie Ukraińców, które tu jest, które tam, nie wiem, którzy zbierają tam truskawki albo robią jakieś tam budownictwo, ale powiedzmy tych ludzi, którzy pracują w IT, tak gdzieś patrzyłem na statystykę, no może gdzieś w IT albo w usługach, tak, trochę większy taki termin, to chyba ich kilkadziesiąt tysięcy, może 20 tysięcy. I to jest bardzo inna grupa i inne powody relokacji. I to nie jest w ogóle pieniędzy. Może to nie każdemu jest zrozumiałe, bo naprawdę zarobić można więcej na Ukrainie, bo podatki są mniejsze. I nawet mam kilka Polaków, którzy żartują, że chcą pracować w Lwowie, bo Lwów to wygląda jak Polska, a zarobić można więcej. No tak, to rzeczywiście bardzo ciekawa informacja i bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja też mam takie wrażenie, że w większości raportów, które u nas w Polsce się pojawiają, wtedy kiedy mamy poruszany wątek pracy Ukraińców w Polsce, to on głównie dotyczy tych prac fizycznych, czy to w rolnictwie, czy to w budownictwie, czy to w sklepach i tak dalej, a nie ten obszar wykształconych pracowników pracujących w chociażby centrach operacyjnych typu BPO, SSC czy IT. I tutaj to może taki nawet, ja bym nawet się pokusił, że dam taki apel, halo, agencje HR, fajnie by było, gdybyśmy rzeczywiście w raportach dotyczących obecności Ukraińców w Polsce skupili się również na tej grupie osób, która zasila centra operacyjne, bo tego typu dane mogą w zupełnie innym świetle pokazywać obecność takich pracowników na terenie naszego kraju. Słuchaj, ja mam tu jeszcze parę takich rzeczy, które mam w głowie, ale najpierw bym zadał pytanie odnośnie twojej firmy, Grid Dynamics. Mógłbyś ze 3 zdania powiedzieć, co to jest za podmiot i gdzie jest obecny? Tak, no już wspomniałem, że to jest outsourcing, więc dostarczamy usługi oprogramowania i różnego rodzaju rozwiązania programowego do klientów. Firma jest amerykańska, siedziba jest w Kalifornii i z tego powodu mamy i większość klientów, tak, ze Stanów, przynajmniej teraz. Ale z punktu widzenia delivery, to świadczenia tych usług, mamy większość ludzi w Europie Wschodniej. Teraz mniej więcej 1500 mamy ludzi, z nich 300, prawie 300 w Polsce. I tak jeśli powiedzieć z punktu widzenia biznes kierunków, to najwięcej tych rozwiązań robimy dla klientów technologicznych, finansowych, z retailu, z handlu i również producentów różnego rodzaju elektroniki albo nawet tam odzieży. A z punktu widzenia technologicznego to raczej takie rozwiązania cloud-based w chmurach i zbudowane na open source technologiach, żeby nie mieć tego, co my się nazywamy vendor lock, tak, żeby nie mieć jakiejś takiej zależności od dostarcy jakiegoś oprogramowania. To faktycznie nasi klienci mają tę elastyczność zrobić od zera to, co im potrzebne razem z nami. To słuchaj, to teraz zaczepię się o to. Usługi tworzenia oprogramowania, rozwoju oprogramowania, generalnie chmurowe i tak dalej. Jak w tej chwili wygląda zapotrzebowanie na takie usługi globalnie? Czy wy analizujecie takie rzeczy? Widzicie, że są jakieś trendy wzrostowe, stabilizacja, obniżenie, chociażby z uwagi na obecny kryzys? Nie wiem, jak to wygląda? No to tak naprawdę trzeba rozdzielić wszystko, co odbywało się do koronawirusu i teraz. Teraz rzeczywiście jest jakaś taka pauza w usługach, bo klienci mają wpływ od tej całej sytuacji i trochę zastanawiają się nad tym, ile pieniędzy mogą wydawać teraz na IT, a ile na, no, powiedzmy tak, żeby przeżyć tę całą sytuację. Ale z drugiej strony IT to nie tylko usługi, a również i produkty i widzimy, że na giełdzie to chyba jedna grupa firm, która się dobrze czuje, to takie IT firmy. Zoom, nie wiem, Facebook, no i
cała wielka piątka, tak, w Stanach to chyba teraz największy taki faktor stabilizacji giełdy, bo cała reszta ma spadki. A jeśli mówisz o tym, jak to było do pandemii, do koronawirusa, to było ciągle wzrost. Odkąd pamiętam siebie w IT. Oczywiście, że w jakichś miejscach kiedy były jakieś problemy, jak na Ukrainie, to był jakiś, no nawet nie spadek, to w 2014-2015 roku, jeśli popatrzeć, po prostu nie było wzrostu. To chyba te ludzie, którzy pojechali z Ukrainy, jakoś tam się skompensowali nowymi ludźmi w tej branży. A tak to był stały wzrost w tej branży i taki chyba dość duży. I my jako firma rośniemy tam 30% rocznie i to nie wyjątek. To chyba jeśli popatrzeć, to wielu takich firm, które szybko rosną w tej branży. No słuchaj, 30% to jest bardzo duży wzrost rok do roku, tak? Ja tu jestem przyzwyczajony do takich kilkunastoprocentowych wzrostów, nazwijmy to normalnym trybem, no chyba, że ktoś idzie na zakupy i przejmuje inną spółkę i wtedy wlicza to sobie, że w taki sposób urósł, ale to jest troszeczkę jakby inna historia, ale 30% to jest konkretny wzrost. Tak, no chyba w tym roku może już nie być jego, no tak przewidujemy, tak, że będą te liczby mniejsze. Nie mogę powiedzieć dokładnie jakie, bo teraz od tego roku nie tak niedawno temu my zostaliśmy firmą publiczną. Teraz również mamy nasze akcje sprzedawane na giełdzie amerykańskiej, więc ja nie mogę komentować jakichś takich liczb finansowych, bo to jest teraz regulowane przez giełdę i są komunikowane tam jeden raz na kwartał i tak oficjalnie. No ale oczywiście, że mamy przez naszych klientów jakiś wpływ na nas również. I ten wpływ tak ciekawy jest, że operacyjnie nie ma prawie żadnej różnicy, bo i tak moglibyśmy działać remote, zdalnie, tylko że nie było to tak codziennie i wszystkie. Tak? Z tym koronawirusem to po prostu trochę zmieniło ten procent ludzi, którzy pracują w takim trybie. Ale oczywiście, że mamy wpływ przez klientów, którzy, no tych amerykańskich, którzy mają spadek teraz, albo przynajmniej jakiś taki jednakowy poziom bez wzrostu. To uzupełniające pytanie, praca zdalna. Rozumiem, że teraz wy też przeszliście w tym okresie ostatnich 2 miesięcy na pracę zdalną i co, było to wyzwanie dla was, czy niekoniecznie? Nie, w ogóle nie było wyzwaniem, bo jak powiedziałem, że i tak mamy zespoły zmiksowane z różnych lokalizacji, nigdy nie tworzymy ich tylko i wyłącznie w jednym miejscu i cały nasz proces pracy w tych zespołach jest no, to tak zrobione, żeby można było robić to zdalnie, jeden do drugiego. Tak? Nawet jeśli wszystkie zespoły w biurze, ale tam powiedzmy 50% w jednym, a 50% w drugim, to musimy używać Zooma, musimy używać jakichś takich narzędzi współpracy zdalnej, nie możemy po prostu siedzieć w jednym pokoju i malować coś na whiteboardzie, tak? Okay. I w tym sensie nic się nie zmieniło. Po prostu ludzie zamiast tego, żeby być w biurze, teraz są w swoich mieszkaniach. A cała reszta narzędzi i tak była dostosowana do tej zdalnej pracy ze sobą. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa. Natomiast mam jeszcze jedno takie pytanie na sam koniec. Jakbyśmy mogli pokusić się o takie zobrazowanie w ogóle wielkości rynku outsourcingu na Ukrainie, bo ja sobie zdaję sprawę, że niektóre informacje do Polski docierają tak jakby szczątkowe i owszem, słyszymy, że w Kijowie i Lwowie to są dwa takie główne ośrodki, w których się sektor rozwija. Natomiast jakbyś mógł tak od siebie parę zdań dodać na temat wielkości działań outsourcingowych na Ukrainie, to myślę, że to tutaj moim słuchaczom będzie też przydatne i pomocne. Tak, oczywiście. Na Ukrainie to najczęściej to branże IT liczą po liczbie przedsiębiorstwa, bo nie wiem, czy wiesz, czy nie, ale na Ukrainie to większość IT pracuje B2B. To każdy inżynier to faktycznie jest przedsiębiorcą i ma odpowiedni typ działalności.
I więc ta liczba mniej więcej teraz chyba jest 200 tysięcy. To największa lokalizacja oczywiście to jest Kijów, prawie połowa tej liczby jest w Kijowie. A dalej to przypomniałeś Lwów, ale naprawdę drugi, przynajmniej po ilości ludzi, to jest Charków. Tam mamy 25-30 tysięcy, tak, różna ocena. Lwów ma 20-25 tysięcy, no i dalej te inne miasta już trochę mniejsze. To Dnipro, albo Odessa, albo kto jeszcze. No i to mniejsze już miasta, tak. To trzy największe to Kijów, Lwów, Charków, no i ogólna liczba, no powiedzmy tak 200 tysięcy pracowników. No to jest to ogromna wręcz powiedziałbym liczba. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że tutaj bardziej B2B u was, ale to de facto mówimy o zatrudnieniu, prawda? Więc tak to wygląda. No jeżeli porównamy sobie tutaj dane z Polski, no to jest to znacznie więcej niż to, co w Polsce przynajmniej w oficjalnych jakichś przekazach jest, bo u nas te dane się jakby włączają do danych ogólnego zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, wrzucając w to również usługi typu finanse, księgowość, customer operations i tak dalej. Ale no to powiem Ci, że to rzeczywiście robi liczby. Ja kurczę, pokusił się kiedyś o takie zestawienie dwóch krajów i jeśli chodzi o dane dotyczące sektora IT i takie pokazanie jakby skali, tak, czyli zarówno pod kątem zatrudnienia, procesów, międzynarodowych graczy, chociażby takich jak Twoja firma, czyli udziału tak jakby spółek zagranicznych w tym, jak one się znajdują na terenie czy to Ukrainy, czy Polski. No bo do mnie dochodziły takie głosy, że Ukraina ma pewne wyzwanie z pozyskiwaniem zagranicznych graczy z uwagi na to, że chociażby nie jest na przykład w Unii Europejskiej. Ale to z jednej strony słyszy się takie sygnały, a z drugiej są fakty, które pokazują, że są międzynarodowi gracze, którzy najpierw osiedlają się, nazwijmy to w taki sposób, w jednym z miast ukraińskich, a potem robią sobie dalszą ekspansję europejską, prawda? Tak jest. No i gdybyś zechciał zrobić takie porównania, to bardzo chętnie byłbym pomóc, bo mam no, dość dużo źródeł informacji i oficjalnych, i może trochę nie, o tym, co się dzieje na Ukrainie, to więc oczywiście mógłbym pomóc w takim porównaniu. Andrzej, słuchaj, to dlaczego nie? Ja to lubię tego typu wyzwania. Myślę, że jeżeli nie jakiś super kompletny raport, to przynajmniej jakieś zestawienie dwóch krajów obok siebie mogłoby rzeczywiście tutaj dużo dobrego na rynku zrobić. I ja myślę, że to jest taka fajna konkluzja naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej porannej rozmowy, bo ci ludzie, którzy będą to odsłuchiwać, to nie wiedzą, że myśmy się umówili na 8 rano i to w dniu, w którym większość biznesów w Polsce wzięła sobie wolne podczas długiego weekendu. Andrzej, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. No i trzymam kciuki za to, żebyśmy razem przysiedli i zrobili takie wspólne opracowanie polsko-ukraińskie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również za zaproszenie do tego podcastu. No i dziękuję wszystkim, kto będzie słuchać, że cierpieliście moje błędy w języku polskim. Może następnego razu będę już trochę lepiej mówić. Andrzej, ja Ci powiem takie jedno mądre zdanie na sam koniec, że Twój polski jest na pewno lepszy niż mój ukraiński. Ale z drugiej strony nie mieszkasz 5 lat na Ukrainie, a ja mieszkam. No, niby nie, ale języków warto się uczyć. Także serdecznie Ci dziękuję i do usłyszenia niebawem. Na razie.